Cześć, tu Snafi, witam na moim kanale. Manchester United remisuje na wyjeździe z Bournemouth 2-2. I ten film tak naprawdę faktycznie powinien być poświęcony bohaterom lub antybohaterom tego spotkania. Natomiast, jak już wiemy, tak nie będzie. A to dlaczego? Dlatego, że głównym bohaterem tego spotkania był sędzia Stuart Atwell. Bohaterem lub, jak wolicie, antybohaterem tego spotkania. No to co? 3, 2, 1, zaczynamy! A więc jak powiedziałem, mecz zremisowany 2-2 jest bohater, tudzież antybohater tego spotkania, sędzia Stuart Atwell. Natomiast zanim do tego dojdziemy, zanim sobie szerzej porozmawiamy o tym jegomościu, może chwilkę skupmy się mimo wszystko na przebiegu tego spotkania, na tym, jak ten mecz wyglądał. No cóż, jeśli chodzi o wyjściowy skład, nie zostaliśmy w żaden sposób zaskoczeni. Wyszliśmy ustawieniem takim, jakiego się spodziewaliśmy. Wyszliśmy z zawodnikami takimi, jakich się spodziewaliśmy, natomiast nie takimi, jakich byśmy chcieli do końca. Ja rozumiem, że Dalot musi grać, bo wiecie, no Mazraoui się coś tam rozchorował, no i nie mógł na pewno w tym meczu wystąpić, ale pewnie gdyby był zdrowy i tak by zaczął na ławce rezerwowych. Natomiast brak Benjamina Šeško w pierwszym składzie no może budzić wśród kibiców różnego rodzaju kontrowersje, może budzić domysły. Ja tego osobiście nie rozumiem, dlaczego tak mocno jest gdzieś przepychana kandydatura Bryan Mbeumo w ataku, gdzie on tam się jakoś nie odnajduje. On dużo meczy przecież dobrych nie zagrał jako napastnik. Gdzieś tam się pokazał z Arsenalem, gdzieś tam się pokazał City trochę, no ale to wiecie, to można policzyć na palcach jednej ręki tego naprawdę świetne występy, jeśli chodzi o pozycję napastnika. Natomiast on powinien grać wiemy gdzie, na skrzydle. Tam jest jego miejsce, tam czuje się najlepiej, tam najlepiej wygląda. I tam powinien walczyć o miejsce do spółki z Amadem Diallo. Tam powinien prowadzić walkę jeden z drugim, który w danym meczu wyjdzie w pierwszym składzie. To jest jego miejsce, nie atak. W ataku powinien być Benjamin Šeško. Gościu, za którego płacimy 70 baniek. Gościu, który udowadnia, że gdzieś łapie tą czutkę, że ma te gole, że potrafi strzelić na bramkę, że ma szybkość, że ma technikę, że wie, jak się w polu karnym odnaleźć. I wiecie, no to on powinien wychodzić w pierwszym składzie. Nie róbmy z niego super rezerwowego, drugiego Solskjaera. Solskjaer był tylko jeden. Šeško jest Šeško. I na dzień dzisiejszy on zasługuje na to, żeby wychodzić w pierwszym składzie. Natomiast no, Michael Carrick widzi to inaczej. Oczywiście dopóki są wyniki i dopóki tam, wiecie, bilans bramkowy się zgadza i miejsce w tabeli, no cóż, nikt nie będzie jakoś mocno, że tak powiem, za to karcił Michaela Carricka. No bo nie ulega wątpliwości, że Michael Carrick robi dużo dobrego dla tej drużyny. Odmienił tą drużynę bardzo mocno. I mówię, ja sam jestem tego zdania, że on powinien dostać szansę w następnym sezonie. Powinien dostać prawdziwy, normalny kontrakt, taki wiecie, na stałe. Natomiast on też pewnie musi sobie pewne sprawy przemyśleć. Bo jak wiemy, no nikt nie jest nieomylny. Każdy popełnia jakieś błędy. Może, nie wiem, podpowiedzi są niezbyt jakieś przychylne w tej kwestii. Nie są odpowiednie, jeśli chodzi o jego asystentów. Nie wiem. Nie jesteśmy w głowie Carricka. Natomiast rozumiecie, no, o co mi chodzi. Trzeba czasem zejść z tego kursu takiego upartego. Ja wiem, tutaj najważniejsze jest teraz miejsce w tabeli i wszyscy na tym się skupiliśmy i choćby nie wiem co, musi tak być. Musi być miejsce w tabeli i skoro tak źle, to tak idziemy. No, są wyniki, to tak idziemy. Natomiast to się nie przekłada na jakąś super fantastyczną grę. Notabene, no,
jeśli spojrzymy na naszą ławkę rezerwowych, no tam nie mamy kim straszyć tak naprawdę. No nie mamy kim straszyć i jak już mówiłem wiele razy, no transfery są potrzebne. Natomiast dość o tym, bo o tym jeszcze przyjdzie czas porozmawiać o Kariku i dotychczasowych jego dokonaniach. Natomiast porozmawiajmy o samym meczu. No mówię, mecz, pierwsza połowa taka nijaka. Nie było źle, nie było rewelacyjnie, było ok. Mieliśmy swoje szanse. Amad Diallo miał jedną szansę, gdzie tam uderzał. Jeszcze lepszą szansę miał Bruno Fernandes, gdzie bramkarz w jakiś tam jeszcze ekwilibrystyczny sposób nogami gdzieś tam tą piłkę zatrzymuje, która no, nieuchronnie zmierzała do bramki. I tak naprawdę my powinniśmy ten mecz już rozstrzygnąć w pierwszej połowie, strzelić 2 bramki, bo naprawdę Bournemouth w żaden sposób nam nie zagrażało praktycznie. Byli bardzo słabi. Oddali tam jakiś chyba groźny jeden strzał czy 2, troszkę bardziej, no ale Lamens był na posterunku. Takie piłki nie są mu straszne. No mówię, gdzieś można było inaczej to wszystko rozstrzygnąć. Szybka kartka dla Casemiro. Notabene ten zawodnik wczoraj no, był mało widoczny, naprawdę był mało widoczny i przy stałych momentach gry i ogólnie przy rozegraniu tej piłki. No nie było rewelacji. Znowu zawiodły nasze boki, jeśli chodzi o obronę. Do przodu tragedia. I zarówno Dalot, jak i Shaw. Obaj do przodu bezproduktywni. Coś tam próbował Dalot zagrywać. Jedną dobrą sytuację miał gdzieś tam, gdzie zagrał do Bruno Fernandesza, ale ogólnie to jest jeden wielki hamulcowy akcji i do przodu. Tak samo jak i Luke Shaw, który gdzieś stracił tą czutkę wchodzenia w pole karne, wrzucania. Gdzieś to wszystko tak na miękko jest robione. Mam takie wrażenie. No nie tego się wymaga w dzisiejszej nowoczesnej piłce od bocznych obrońców. Także przeciętnie to wyglądało. No i mamy drugą połowę, gdzie Bournemouth troszkę mocniej, z większą wiarą w to wszystko weszło. Natomiast to my obejmujemy prowadzenie po dobrej akcji i Mateusza Cunhi i tam wchodzi w pole karne, mija obrońcę Bournemouth, bodajże Jimeneza, i tamten musi się ratować łapaniem go, ciągnięciem go za koszulkę. Ten upada, mamy rzut karny wykorzystany w dość spokojny sposób przez Bruno Fernandesza. Natomiast kilka minut później mamy kontrowersję, gdzie Amad Diallo jest faulowany wyraźnie w polu karnym i tam karnego nie ma. VAR nie widzi tam żadnej potrzeby rozstrzygania tego w większym wymiarze czasowym. Przyznają sędziemu rację. Amad Diallo jest faulowany, tak jest przewrócony, nie zdążył się podnieść, nie zdążył wrócić. Zabrakło go w akcji, w kontrakcji ze strony Bournemouth. Bournemouth idzie kontrą, strzelają nie do obrony dla Lamensa, jest 1-1. Przez ten błąd sędziego poszła kontra, tracimy bramkę. Oczywiście tam też żeśmy się troszkę nie zorientowali, nie zorganizowali w tym wszystkim. Natomiast myślę, że część zawodników była jeszcze wciąż myślami przy tym nieodgwizdanym, ewidentnym karnym. Do tego sobie jeszcze zaraz wrócimy. No i mamy 1-1. Natomiast nie minęło kilka minut. Mamy bardzo dobre dośrodkowanie z rzutu rożnego Bruno Fernandesza. W pierwszej myśli wydawało się, że to Harry Maguire strzelił tą bramkę. Natomiast jak powtórki później pokazały, był to gol samobójczy. Natomiast piłka była bardzo dobrze, bardzo kąśliwe, trudna dla obrońców, trudna dla bramkarza. Bardzo dobrze była wrzucona. Mamy 2-1. Niestety długo się tym nie nacieszyliśmy i idzie akcja Bournemouth. Harry Maguire jest jaki jest, wiemy, w polu karnym jest, jeśli chodzi o wybijanie piłek, świetny, jeśli chodzi o główkowanie, świetny, natomiast on nie jest typem sprintera, dobrze o tym wiemy, to jest tankowiec, to jest statek taki, który tam wchodzi do portu i musi tam nieźle się nagimnastykować, żeby to wszystko zadziałało. I niestety musiał gdzieś tam powstrzymywać zawodnika Bournemouth, bodajże Evanilsona, tak, i jest karny, tak, jest karny, tam zatrzymuje go ręką, nawet czerwona kartka, czy powinna być, czy nie powinna. Jak graliśmy w mecz z Crystal Palace, była podobna sytuacja,
była czerwona kartka, pokazał czerwoną kartkę, także no cóż, ocenione było tak, że no, on był, jakby się to mówi, tym ostatnim, tak naprawdę ten wychodził na czystą pozycję i go zatrzymywał. I ta kartka czerwona została odgwizdana. Natomiast wrócimy sobie zaraz do tych obu sytuacji z karnym. No i mamy 2-2 i cóż, no coś tam gdzieś próbowaliśmy, natomiast granie już o jednego zawodnika mniej dało się we znaki i gdzieś siedliśmy, mam nadzieję, mamy gdzieś takie wrażenie fizycznie, tak? I już do końca meczu po prostu staraliśmy się tak naprawdę przetrwać i gdzieś ten remis dowieść do końca. Jeszcze sędzia nagle doliczył 9 minut, zrobiło się z tych 9, później 10, 11. No ale to już przestało nas dziwić po tym, co sędzia wyprawiał, także cóż, no, zremisowaliśmy 2-2, tak pokrótce mówiąc, mówię, nie ma co o tym meczu wiele mówić, bo tak naprawdę co innego tutaj przysłania całe to spotkanie. I cóż, no, wciąż jesteśmy na trzecim miejscu i wciąż będziemy na trzecim miejscu, bo mieliśmy 3 punkty przewagi, mamy remis, kolejny punkt, na dzień dzisiejszy 4 punkty przewagi, ale Aston Villa będzie grała swój mecz. Ale nawet jeśli wygra mecz, będziemy mieli wciąż 1 punkt przewagi nad, wiecie, 4. miejscem, tak? I cóż, no przejdźmy do tej sytuacji. Mamy ten faul, tak? Gdzie niby tego faulu nie ma w polu karnym. Amad Diallo do jasnej cholery jest odpychany 2 rękoma. To nie jest, wiecie, potężny gościu niczym Harry Maguire. To jest Amad Diallo. No gdzieś został odepchany, poleciał. On tam nie robił jakiegoś nurkowania, nie robił nie wiadomo czego. No poleciał, tak? Poleciał, został 2 rękami. Najpierw został przytrzymywany, a później został odepchnięty. To było tam jakieś judo, jakieś rzuty judo były tam trenowane po prostu w tym polu karnym. Natomiast sędzia był dostatecznie blisko, żeby to widzieć i nie widział. Ale od czego są boczni sędziowie, którzy mogliby to zasugerować? Od czego jest VAR? Żeby to dokładnie obejrzeć. VAR uznał widocznie, że to było to zbyt miękkie. Ale skoro było to zbyt miękkie, no to wiecie, to była identyczna praktycznie sytuacja, znaczy identyczna, no bardzo podobna jak sytuacja z Harrym Maguirem i faulem. Tam było zatrzymanie ręką, tu było odepchanie 2 rękoma. Tam była czerwona kartka i karny, tutaj nie było faulu, nie było karnego, nie było nic. Ludzie, w jakim świecie my żyjemy? Do czego to wszystko doprowadza? Jacy ludzie sędziują na tych wszystkich boiskach? Mówi się Premier League, najsilniejsza, najlepsza liga świata. Ale sędziowie to jest porażka. Sędziowie to jest totalna porażka w tej Premier League. Ja wiem, ja słyszałem już gdzieś, że ten sędzia nie pierwszy raz odwala takie numery. Więc ja się pytam, jakim prawem on wciąż sędziuje mecze na wysokim poziomie Premier League? Nie wiem. Ogólnie Liga Angielska sędziów dobrych nie posiada, jak i no wiele innych lig też. Natomiast są jacyś dobrzy sędziowie. Nie wiem, może powinniśmy rozważyć coś takiego, FIFA powinna rozważyć coś takiego, czy UEFA, żeby móc sobie na pewne mecze sędziów wypożyczać z innych krajów, tak? Było to jakieś takie testy, pamiętam, że w Polsce na przykład testowało się sędziów z Japonii, a Polacy jeździli do Japonii. Może coś takiego należałoby wprowadzić ogólnie, tak? Żeby sędziowie, żeby móc możliwość tych najlepszych sędziów wcześniej sobie na przykład, dajmy to, zarezerwować, zabukować na dany mecz, żeby przyjechali posędziować. Może to odniosłoby jakiś skutek, nie wiem. Natomiast to, co się tutaj wydarzyło, to jest jeden wielki skandal. To jest skandal po prostu. No nie można w wiele sytuacji dać karnego, a w drugiej nie dać karnego. No czym sugerował się VAR i sędzia? Czym? Jakie mają argumenty za tym, że nie podyktowali tego karnego? Gdzieś tam słyszałem, no bo to jakoś takie miękkie było. No ten faul Harry'ego Maguire'a też nie był twardy, też był miękki, ale ja ogólnie trochę tak nie lubię tego stwierdzenia, no miękki faul. Miękki to może być pomidor, jak postoi na słońcu. A faul po prostu albo jest, albo nie, no. Może być bardziej widoczny, mniej widoczny troszkę, ale to jest zawsze faul, no. Natomiast wiecie, no
jeśli już mówimy o tej miękkości, no miękki to okazał się tutaj sędzia w tym wszystkim. Tak naprawdę, bo mówię, no nie był konsekwentny w żaden sposób. Nie wiem, co sobie myślał, że dałem jednego karnego, drugiego może nie dam, bo będą 2 karne w jednym meczu dla jednej drużyny. Ludzie, no jest faul, jest karny, tak? I w tym momencie to właśnie, to był karny, gdzie mogło być 2-0 dla nas. Nie mówię, żeby było, no bo to trzeba jeszcze szczęść do karnego, ale mogło być 2-0 i ten mecz mógł być zamknięty. To byłby zupełnie inny wynik. Dzisiaj mielibyśmy 3 punkty na koncie dodane. Natomiast, mówię, zaraz po tym poszła akcja i straciliśmy bramkę. W takim wypadku, no, powinna być bramka cofnięta, tak? I wracamy do tej sytuacji i jest karny dla nas. Natomiast nikt nie podjął takiej decyzji. Nie wiem, tchórzostwo, brak wiedzy. No nie jestem w stanie tego po prostu zrozumieć. Piszcie w komentarzach, co wy o tym sądzicie, jak wy to odbieracie, co wy o tym wszystkim myślicie. Na pewno ten mecz oglądaliście i na pewno tą sytuację analizowaliście dziesiątki, jak nie setki razy. Tutaj już całe media huczą w Anglii o tym wszystkim. Jest nawet mowa o hańbie, o haniebnej decyzji w tym wszystkim. Ja też skłaniałbym się raczej ku tej drodze, ku temu, że to było haniebne. I wiecie, ja wiem, że my jako kibice Manchester United bardziej to przeżywamy i bardziej jesteśmy naszą drużyną i wszystko chcemy widzieć bardziej po naszej stronie. No ale tu akurat są takie fakty, że no był, tak? Był faul, 2 rękami gościu jest najpierw jedną, później 2 jest trzymany, później jest odpychany. Jest odpychany, to jest jakiś tam, nie wiem, jakieś, nie wiem, zapasy, judo, cokolwiek to jest, ale to nie jest piłka nożna. Natomiast później mamy, jak na dłoni, podobną sytuację, tak? Podobną sytuację mamy karny, mamy faul, mamy czerwoną kartkę. Wielu osób się wypadało już po tym meczu. Między innymi nasz kapitan Bruno Fernandes, między innymi też Michael Carrick po meczu. Obaj twierdzą to samo. Inni eksperci w studiu, w różnych studiach również skłaniają się ku temu, że jeśli dał tutaj, dlaczego nie dał tam? Nikt nie jest w stanie zrozumieć, co było w głowie sędziego w tamtej chwili. Ja nie wiem, ten sędzia powinien zostać odsunięty od sędziowania do końca sezonu przynajmniej. I on sobie to wszystko przemyśli. Bo jak ja słyszę, że to nie był pierwszy raz w jego wykonaniu, że już w innych meczach też odwalał różne numery, no to coś tu jest nie tak. No coś tu w tym wszystkim jest nie tak. Mówię, może faktycznie powinniśmy wprowadzić coś takiego, że byłaby możliwość sobie zakontraktować na 1-2 mecze jakiegoś sędziego, wiecie, z innego kraju, dobrego sędziego, który mógłby normalnie posędziować spotkanie. No ale myślę, że tak to się nie stanie. Wiecie, kliki sędziowskie rządzą się swoimi prawami, sędziowie są zawsze chronieni, za nic nie odpowiadają, jeśli za nic nie odpowiadają, mogą sobie robić co chcą. I to jest w tym wszystkim najbardziej oburzające, najbardziej skandaliczne, bo nie po to, wiecie, kibice kupują bilety, bo nie po to ludzie wykupują abonament jakiś, żeby oglądać mecze w telewizji, żeby później zostać w umówmy się, w bezczelny sposób okradanym, tak? Okradanym z punktów, okradanym z emocji, okradanym ze wszystkiego tego, czym jest piękno piłki nożnej tak naprawdę. No nie. Ja wiem, że tam, gdzie są sędziowie, nigdy nie ma pełnej sprawiedliwości. Czy są to skoki narciarskie i punktowanie, czy jakieś łyżwiarstwo figurowe na lodzie nawet, tak? Też tam sędziowie różnie wszystko widzieli zwykle. No i tak samo mamy w piłce nożnej, tak samo mamy gdzieś tam pewnie też w siatkówce niektóre decyzje. No nie ma sprawiedliwości, ale też nie ma chęci poprawy. W tych wszystkich organach nie ma chęci tego poprawy. VAR miał być zbawieniem, a to są wyrzucone w błoto pieniądze jak na razie. Wyrzucone w błoto pieniądze. Naprawdę. Albo są uznawane bramki ze spalonych, albo gdzieś opaznokieć nie uznają, bo opaznokieć gdzieś był spalony, albo nie wiem, wszyscy są zagubieni. Raz ręka była, raz nie było. Raz karny jest, raz nie ma karnego. 150 powtórek, 138 rzutów kamery, a i tak to nic nie daje. Bo na koniec musi to człowiek podjąć decyzję. A człowiek, wiecie, ma wahania,
ma niepewność, boi się, albo nie wiem, może gdzieś, nie wiem, sympatyzuje z inną drużyną, ale tego nie ujawnia. No nie wiem, no to są tylko ludzie i ludzie popełniają błędy, ale mówię, za te błędy też powinno się płacić i powinny być jakieś za to ponoszone konsekwencje. Bo mówię, jeśli już media mówią o hańbie, jeśli my mówimy wszyscy o skandalu, to coś jest nie tak. To coś idzie w nieodpowiednim kierunku. No i cóż, no moim zdaniem zostaliśmy okradzeni z tego karnego. Ja nie mówię, że mecz by się skończył naszą wygraną, ale było duże prawdopodobieństwo, że mogłoby tak być. Natomiast zostaliśmy okradzeni. Sędzia oczywiście nie przeprosił, no bo dlaczego miałby przepraszać? Nie wiem, czy w ogóle tę sytuację oglądał, powtarzał sobie w domu. Także cóż, no, teraz mamy dłuższą przerwę na reprezentację. I cóż, no, trzeba będzie znaleźć inne tematy. Mam tam pewne plany, mam nadzieję, że się zrealizują i dostaniecie ciekawy materiał na ten kanał w tej przerwie reprezentacyjnej. Także śledźcie na bieżąco, subskrybujcie, żeby tego nie przegapić. Piszcie komentarze, co wy o tym wszystkim sądzicie, o tym meczu i przede wszystkim no, o tej sytuacji, o tym sędziowaniu. Lajkujcie, jeśli wam się podobało. Trzymajcie się, na razie, hej!